Siemaneczko na kanale Do Roboty, po raz kolejny przełamujemy bariery. Jesteśmy 140 metrów nad ziemią i pokażemy Wam w tym odcinku, jak serwisuje się turbiny wiatrowe. Jestem w sumie na samej górze, przełamuję swój lęk wysokości i działamy. Bierzemy się do roboty, a Wy już teraz zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten materiał do końca, subskrybując kanał Do Roboty. Ze mną jest Kuba, witam Cię serdecznie. Kierownik serwisu firmy Vestas. Firma zajmująca się montażem, budową i serwisowaniem turbin wiatrowych. Tak, dokładnie. A dzisiaj będziemy się zajmować serwisem. Tak, dokładnie dzisiaj będziemy się zajmować serwisem. Będzie zadanie dla chłopaków, będą musieli po prostu wyjechać, zmobilizować się i pojechać na turbinę, wykonać zadanie, które jest przeznaczone dla nich na dzisiaj. Co możemy jeszcze powiedzieć o firmie Vestas? Bo wiem, że jest to firma globalna, działa również w Polsce. Ponad 50% turbin wiatrowych, które widzimy gdziekolwiek dookoła, gdziekolwiek jedziemy po Polsce, to jest Wasza zasługa. Tak, to jest nasza zasługa, zasługa naszej firmy. Praktycznie powiedzieć, że co druga turbina w Polsce jest turbiną Vestas, tak? Czyli jest przez nas zbudowana, serwisowana i pojawiamy się na nich, tak? Dbamy o to, żeby to produkowało, żebyśmy mieli czystą energię. Ale to też informacja dla widzów, że Wy nie jesteście właścicielami tych turbin. Wy je każdorazowo sprzedajecie dla klienta. Tak, jest to podobnie jak z autem, tak, że auto klient kupuje, tak samo kupuje klient turbinę, tak, i później daje nam ją w serwis. Oczywiście musimy się wywiązywać z kontraktów, czyli odpowiednio ją utrzymywać, zapewniać produkcję i dostępność tej turbiny. Jeszcze pytanie o tą pogodę, bo jak widzowie dobrze widzą, no nie jest za ciekawie. Lekki wiatr, ale to chyba sprzyja Waszej pracy. Może nie pracy serwisanta, ale tych turbin. Jeżeli chodzi o pracę turbin, tak, jak najbardziej. Bez wiatru turbiny nie produkują, także wiatr jest potrzebny jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pogodę, no mamy aurę jaką mamy, tak, troszeczkę gdzieś delikatna mrzawka, aczkolwiek nie przeszkadza to w pracy, bo wiadomo, że warunki są różne, ale technicy również, powiedzmy, w taką pogodę normalnie działają, także nie jest to przeszkodą. Pytanie, czy właśnie ilość wiatru decyduje o tym, ile energii będzie produkowała, czyli im mocniej wieje, tym ten wirnik się mocniej kręci? Dokładnie tak to działa, czyli przy wietrze około 3 metrów na sekundę turbina zaczyna generować energię i to są, powiedzmy, kilka procent mocy nominalnej. Jeżeli chodzi o moc nominalną, czyli to, powiedzmy, 2000-3000 kW mocy, to już, powiedzmy, przy wietrze plus 11 metrów na sekundę na wysokości tych, powiedzmy, ponad 100 metrów, to już jest pełna produkcja turbiny. A może być za duży wiatr? Również może być, wtedy turbina ma ograniczenia, na przykład, że przy wietrze powyżej 20 czy 25, w zależności od rodzaju turbiny, ta turbina się po prostu wyłącza ze względu bezpieczeństwa, tak? Nie może produkować, dlatego że jest ryzyko, że na przykład może się uszkodzić, tak? Więc jest to softowo. Oczywiście takich wiatrów w Polsce nie mamy jakoś często, to jest, powiedzmy, 2-3 dni w roku, to jest naprawdę znikoma ilość, czyli większość czasu te turbiny produkują energię. Kuba, dopiero rozpoczęliśmy ten odcinek, a dla mnie jest tyle ciekawych i cennych informacji. Myślę, że widzowie też się zainteresują tym tematem, bo jeszcze tego na kanale Do Roboty nie było, więc zabierzmy się do tej roboty, bo ja już chcę doświadczać tego i dowiadywać się jeszcze więcej na temat tych turbin. Lecimy? Idziemy. Czyli teraz, Kuba, przenieśliśmy się do środka. Co to jest za budynek? Znajdujemy się na podstacji, tu jest podstacja elektroenergetyczna, do której podłączone są wszystkie turbiny, które są w okolicznym parku. W tym momencie jesteśmy w czasie odprawy. Chłopaki właśnie w tym momencie mają odprawę poranną, na której dowiadują się, co będą w danym dniu robić i dalej, powiedzmy, się zmobilizują i będą jechali dalej na turbinę, na której będą dzisiaj wykonywać zadania. Czyli zawsze rano jest taka odprawa? Jak to wygląda? Zawsze zaczynają o tej samej porze działać do określonej godziny? Tak, jak najbardziej. Zaczynamy o godzinie 7:30, 7:45 potem jest odprawa, tak? Chłopaki siadają, wdzwania się nasza planerka, ona przedstawia te zadania i plan. Ten plan generalnie może się też zmienić, w związku z tym mamy tą odprawę po to, że jeżeli na przykład mamy nieprzewidzianą sytuację, wówczas musimy ten plan zmienić, zamiast zaplanowanych zadań, wtedy wchodzimy z jakimś tam, powiedzmy, naprawą awarii. Okej, ale jakby awaria odbyła się, nie wiem, w nocy, wieczorem, kiedy Wasz czas, powiedzmy, już pracy minął, to co, wracacie tu, robicie to, czy czekacie do rana? Czekamy do rana, chyba że jest to w godzinach pracy, wówczas chłopaki na przykład mogą być przekierowani z danego zadania na przykład na to, żeby turbinę przywrócić do ruchu, dlatego że pracująca turbina jest dla nas najważniejsza, bo są to pieniądze dla klienta i dla nas też wskaźniki. Okej, o tym oczywiście w dzisiejszym odcinku również porozmawiamy, czyli co, szybka odprawa. Ja też przechodzę w tym momencie szkolenie BHP i całe bezpieczeństwa, żeby później móc na tą turbinę do góry wejść i żeby wejść, co najważniejsze, i pracować bezpiecznie, więc przechodzimy tutaj tą odprawę, a za chwilę idziemy co, na magazyn.
Tak, przejdziemy na magazyn, chłopaki zabiorą potrzebne rzeczy, tam dostaniesz też. może jakieś zadanie. Oczywiście Ty też będziesz mógł się z nimi zmobilizować, zabrać wszystko potrzebne do pracy. No to szkolimy się. Czyli teraz przeszliśmy do magazynu, który jest kolejnym etapem przed wyjazdem do turbiny. Tak jest. Przed wyjazdem chłopaki muszą tutaj przyjść powiedzmy na magazyn, zabierają tutaj materiały zaplanowane na dane zadanie, no i później, kiedy wszystko mają, mogą się udać na turbinę. I panowie, czyli technicy. Technicy, tak, technicy serwisu, to jeżeli chodzi o specjalizację, no to w zasadzie technik powinien robić wszystkie prace, czyli zarówno elektryczne, jak i mechaniczne, aczkolwiek jeżeli chodzi o same specjalizacje, zarówno mechanicy, jak i elektrycy są tutaj mile widziani, ponieważ w taki profil celujemy, żeby tutaj mieć z każdej, powiedzmy, dziedziny specjalistów. Ale też można przyjść, powiedzmy, bez wiedzy na temat, nie wiem, elektryki, elektroniki, energetyki, przyjść, bo chcieć pracować, powiedzmy, przy turbinach, czy raczej trzeba mieć już jakieś podstawy? Znaczy, jeżeli chodzi o podstawę, podstawą na pewno może być wykształcenie, tak? Jeżeli ktoś się interesuje elektryką, tak? Skończył technikum, czy skończył studia w tym kierunku, jak najbardziej tutaj może podjąć pracę. Oczywiście można też się przebranżowić, będąc w innej branży, jeżeli ktoś jest chętny do tego, żeby podjąć pracę i takie wyzwanie, jak najbardziej. Także tutaj, powiedzmy, jesteśmy w stanie wykształcić każdego, jeżeli ktoś jest w miarę kumaty i w miarę potrafi sobie się, powiedzmy, poruszać w tematach technicznych. Okej, no to też informacja dla widzów, ale jak ta praca już stricte wygląda, to zobaczycie w kolejnej części tego odcinka. Tu jeszcze mi się rodzi pytanie, firma globalna, czy trzeba znać język angielski na jakimś wysokim poziomie, żeby sobie dać tutaj radę? Jeżeli chodzi o angielski, nie jest on jakby wytyczną do tego, żeby podjąć tą pracę, czy nie, aczkolwiek przydaje się, dlatego że też poruszamy się w środowisku międzynarodowym i też dokumentacja jest w języku angielskim, także jak najbardziej jest to pomocne, aczkolwiek nie jest to niezbędne do tego, żeby pracę podjąć. I teraz pytanie ode mnie, widzowie pewnie wiedzą, lęk wysokości. Czy to mnie dyskwalifikuje w tej robocie, czy... Kwestia lęku wysokości jest taka, jeżeli jest on paraliżujący, tak, i na przykład ktoś by, będąc na górze, no, sparaliżował go na tyle, że nie mógłby w stanie się ruszyć, no to, no nie ukrywajmy, no nie jest to jakąś tam przeszkodą, tak, ale normalna świadomość, tak, i podejście w sposób taki racjonalny, tak, i respekt do wysokości jest jak najbardziej w porządku, dlatego, że wiadomo, no, to jest ponad 100 metrów nad ziemią, także trzeba mieć świadomość. Tylko tyle, że pracujemy oczywiście w uprzęży, w zabezpieczeniu, także nie jest to, że ktoś tam wychodzi na dach bez odpowiedniego sprzętu, tak? To delikatnie mnie uspokoiłeś, ale to zobaczymy też później, czy mnie nie sparaliżuje, oby nie. Na jakiej wysokości dzisiaj będziemy pracować? Dzisiaj będziemy 130 metrów nad ziemią. 130 metrów. Przeliczając na piętra, tak średnio, to będzie które? 40? Ponad 40 pięter w górę. Okej, to może spakujmy te rzeczy Dobra, z technikami. Co dzisiaj będzie nam w ogóle potrzebne? Co będziemy robić? Będzie dzisiaj, tam jest między innymi zadanie takie, że trzeba przesmarować piny, które blokują rotor, więc tam będzie potrzebny specjalistyczny smar. Do tego tam jeszcze będzie do pomiaru ciśnienie w układzie hydrauliki, weryfikacja i sprawdzenie też śrub, czyli do kręcenia przy użyciu klucza dynamometrycznego po prostu. Ja będę kręcił? Myślę, że chłopaki pozwolą Ci się przymierzyć z zakładem. Coś porobimy. A tutaj ogólnie w magazynie co? Macie wszystkie sprzęty, wszystkie, nie wiem, narzędzia, jakieś części? Tak, mamy części, mamy tutaj narzędzia. Części generalnie są, powiedzmy, na zasadzie takiej, że nie mamy tutaj całego zasobu, tylko, powiedzmy, to jest na zasadzie takiej, że jest zamawiane w miarę potrzeby, tak? Czyli jeżeli coś się uszkodziło, jest potrzebne, wtedy to zamawiamy i mamy to. Ewentualnie są też rzeczy, które mogą się przydać na przykład do naprawy awarii, tak? Czyli takie rzeczy, które gdzieś tam, powiedzmy, są potencjalnie mogą spowodować awarię i zatrzymanie turbiny, wówczas mamy je tutaj gdzieś u siebie w magazynie po to, żeby szybko naprawić turbinę. Turbina jest po prostu zbudowana z wielu elementów, które są potrzebne po to, żeby funkcjonowała dobrze i żeby to spełniało swoją funkcję, nie? To też dzisiaj zobaczymy, jak ta turbina jest zbudowana, ale o tym później, więc co? Zabieramy te manatki, pakujemy się do samochodu. Jeszcze może zrobimy jakieś zadanie dla Ciebie. Tutaj sprawdzimy jeszcze klucz dynamometryczny po to, żebyś wiedział w jakich zakresach, czy ten klucz po prostu dobrze będzie dokręcał te śruby, czy nie, więc zrobimy test klucza i będziemy mogli lecieć dalej. No to zróbmy. Z kluczem dynamometrycznym już miałem kilka razy do czynienia, choćby u wulkanizatora, ale raczej nie widziałem, żeby go testować, a nie ustawiać. Tak, jest to bardzo ważne, dlatego że musimy mieć pewność, że klucz po prostu ustawiony na dany moment obrotowy tyle faktycznie generuje tego momentu dokręcającego, żeby to było poprawnie zrobione. Klucz mamy ustawiony aktualnie na 400 Nm, tak? I w tym momencie to jest 100% zakresu, bo to jest klucz, który na takim zakresie maksymalnym może pracować. Tak, tutaj mamy jeszcze tabelę, 4% może być tutaj, że tak powiem,
tolerancji na tym kluczu, jeżeli chodzi o jego wskazanie. Czyli ustawiam go na 400 plus minus 4%, więc możemy sobie sprawdzić, że w tym momencie powinniśmy mieć wartości od 384 do 416 Nm tutaj na tym właśnie wskaźniku. Czyli co robię? Naciskam. Tak, dopóki nie pstyknie. Mocno. 394, czyli mieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, zakres między 384 a 416, czyli zgadza się. Czyli klucz jest sprawny. Tak, najbardziej. No to dobra, to bierzemy go i co? I jedziemy do roboty. Tak jest. Auto powoli spakowane, ja za chwilkę zostanę technikiem, ty jako kierownik zostajesz na miejscu. Oczywiście zostaję na miejscu, mam swoje sprawy administracyjne związane z zatwierdzaniem czasu i gdzieś tam wsparciem chłopaków zdalnie, bo no nie jeżdżę z nimi na turbinę, jestem po prostu tu lokalnie. Okej, ja za chwilkę pojadę, ale też jeszcze pytanie dla widzów. Żeby takim technikiem zostać, jak ja dzisiaj, to jakie trzeba predyspozycje spełniać albo jaki proces rekrutacyjny przejść? Jeżeli chodzi o predyspozycję, to tak jak gdzieś wcześniej powiedziałem, na pewno gdzieś wykształcenie techniczne jest bardzo pomocne, tak? No i chęć tego, żeby się nauczyć tych rzeczy, mamy. tak? Mamy swoją stronę Vestas Career, na której są na bieżąco publikowane ogłoszenia o pracę i one są zarówno na Polskę, jak i na zagranicę, więc tutaj mamy szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o możliwości. Po zaaplikowaniu taka osoba jest weryfikowana przez rekrutera i dopiero później trafia jakby w nasze ręce, tak? Czyli ja rozmawiam wtedy z kandydatem już na miejscu, umawiam się z nim na rozmowę rekrutacyjną i wówczas podejmujemy decyzję, czy taką osobę chcemy w naszym teamie, czy nie. Okej, ja jako, że wszystko to przeszedłem bezbłędnie, mam chęci, zapał do pracy, jestem po technikum elektronicznym, to wszystko prawda. Biorę się tutaj, zabieram do samochodu, lecimy na robotę, a Tobie życzę wszystkiego dobrego i sobie tam pracuj przy komputerze. I powodzenia w działaniu. Lecimy. Trzymajcie się. Maćku, ja się już jaram, że tak powiem, bo jesteśmy już blisko, jesteśmy pod turbiną, za chwilę do niej wejdziemy. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć, jak taka turbina wygląda w środku. Powiedz mi, czy my ją będziemy zatrzymywać, bo tak było na szkoleniu BHP, że raczej nie będziemy pracować przy uruchomionej. Tak, oczywiście. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy zatrzymujemy turbinę, wyłączamy podgląd zdalny, żeby ktoś nam jej przypadkiem z zewnątrz nie uruchomił. No i możemy zabrać cały sprzęt PPE, czyli szelki, rękawice, narzędzia i te części, których będziemy korzystać dzisiaj. No dobra, to nie przedłużamy tutaj, bo pogoda, jak widzicie, nie jest przyjazna nam. Wiadomo, jest przyjazna turbinom, bo wieje. Wchodzimy do środka, ubieramy się w te szelki i co? I wjeżdżamy na górę zaraz. Lecimy. Ale przytulnie tutaj, drodzy widzowie, nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję być w środku turbiny. Nie jest to wielkie pomieszczenie, ale wydawało mi się, że jest jeszcze mniejsze. A tutaj jest naprawdę przytulnie. Co my tutaj mamy na samym dole? Oprócz windy, drabiny, co to jeszcze są te dwa urządzenia? To jest szafa sterownicza wraz z panelem sterowania i całym procesorem, który zarządza turbiną. Oprócz tego moduły odpowiedzialne za komunikację z SCADą, czyli tym zdalnym podglądem. I pod spodem jeszcze mamy rozdzielnicę średniego napięcia, ale tam nie będziemy wchodzić, bo to są wymagane do tego szkolenia odpowiednie. Okej, i jak takie turbiny stawiacie to, tak jak już się dowiedzieliśmy wcześniej, dla danego klienta, klient wydzierżawia sobie działkę i co, i przewody puszczane są wszystkie gdzieś tam pod ziemią, tak samo są tworzone te wszystkie dojazdy, drogi, parkingi? Tak, w czasie budowy zaczynamy od budowy dróg i wszystkich tras kablowych. Oprócz tego są światłowody poprowadzone wzdłuż tych kabli, posadowione są fundamenty i dopiero jak już mamy zabudowany fundament, nasza firma wkracza i zaczynamy instalować turbinę. Okej, no ale to też jest logistyczne przedsięwzięcie. Może w którymś odcinku pokażemy, jak takie turbiny się buduje. Na razie zaczynamy od końca, czyli je serwisujemy. Ubieramy te szelki, w tym mi musisz na pewno pomóc, bo co prawda kiedyś z tym miałem do czynienia, ale mimo wszystko musisz mnie odziać. Pierwsze co, to musimy sobie przełączyć klucz w tryb lokalny, żeby móc w ogóle operować panelem. No i zatrzymujemy turbinę. I tu też jest moje pytanie, bo kilka razy gdzieś to się w internecie pojawiało, czy żeby ją później odpalić, włączyć, czy używamy powiedzmy silnika, czy to wiatr też się uruchamia? To uruchamia wiatr. Po prostu kąt natarcia łopat się zmienia, siła aerodynamiczna powstaje i rotor zaczyna się obracać. To działa podobnie jak skrzydło w samolocie.
tylko tam wykorzystujemy to, że samolot unosi się do góry, a tutaj pojawia się obrót tego Czyli rotora. mimo wszystko obalamy mity, bo gdzieś to się w internecie kilka razy pojawiło, że co to za zielona energia, jak żeby to uruchomić, to ileś trzeba tej energii wytworzyć, żeby to ruszyć. Nie, to po prostu wiatr rusza turbinę i ona się Tak, uruchamia. dokładnie. Okej, a jeszcze pytanie, bo też jeżdżąc po Polsce widzimy właśnie tak jak dzisiaj zatrzymaną turbinę. Czy zatrzymane turbiny są tylko wtedy, kiedy są prowadzone serwisy, czy to też zależy od czegoś, nie wiem, od przeciążenia sieci, czy od czegoś innego? Przeciążenia sieci raczej w tym momencie jeszcze się nie zdarzają. Może być to jakaś awaria, bądź też to może wynikać z jakiejś decyzji środowiskowej. Czasami w związku z przelotem ptaków w danym momencie cała farma zostaje zatrzymana, aby udostępnić ten przelot. Okej, i to jest, nie wiem, w ciągu roku to jest, nie wiem, raz na miesiąc taki serwis się przeprowadza? Ten typ turbiny ma zaplanowany serwis raz w roku. Raz w roku? Tak. Okej, i wtedy wszystko musicie, chyba że wystąpi awaria, ale jak nie ma tej Oczywiście. awarii, to raz w roku zatrzymujecie tą turbinę na jaki czas? Zespół 4-osobowy wykonuje wszystkie prace serwisowe w ciągu 2 dni roboczych. Aha, 2 dni robocze Na tym typie turbiny. Okej, czyli nam musi dzisiaj pójść zdecydowanie szybciej, ale i tak dobrze. I tutaj mamy co? Ona się jeszcze kręci, 5,1 metra na sekundę, tak? To jest prędkość wiatru, a obroty w tym momencie generatora to 35, także to jest bezpieczny poziom, aby wjechać do góry i wykonywać dalsze prace. No okej, no to nie wiem, no to jeśli mówisz, że jest bezpiecznie, to zamykamy to, wsiadamy do windy i jedziemy na górę. Jak tam jest u góry? W porządku? Zdecydowanie. Zdecydowanie w porządku. Dojechaliśmy, czyli najpierw wyjdę, a później się odepnę. Tak, dokładnie. Czekamy na kolejnych techników, czekamy na nowego operatora, a my wchodzimy jeszcze drabinę do góry. Jesteśmy w turbinie? To jest to? Tak jest. O, jesteśmy w turbinie, moi drodzy. Ej, kupę miejsca. Bałem się, że to będziemy jeszcze węziej niż w tej windzie, a tu jest naprawdę dużo miejsca. Maciek otworzył nam właz jeszcze przed przyjazdem naszego operatora i ja zaglądam na zewnątrz. Nie mogę patrzeć. Jak dobrze wiecie, mam lęk wysokości, ale walczę z moimi lękami, walczę z moimi niedoskonałościami. Dzięki temu też robię przepiękne odcinki na kanale do roboty. Pogoda nieciekawa. Maciek wystaje. Jak jest? Dobrze. Nie mamy silnego wiatru, możemy spokojnie pracować. Możemy spokojnie pracować. 140 metrów nad ziemią. Obok turbiny się kręcą, nasza jest zatrzymana. Jak widzieliście, dotarliśmy na sam szczyt. To teraz chętnie z Maćkiem opowiemy Wam, jak w ogóle taka turbina działa. Wiadomo, że jest to odcinek o pracy technika, no ale każdy, kto już dotarł do tej części materiału, chętnie by się dowiedział, jak to wszystko się rusza, jak to się zasila, jak to się dzieje. Co w takiej gondoli tu u góry mamy? Tutaj na przodzie turbiny mamy łopaty, które przetwarzają energię wiatru w energię mechaniczną, która jest przekazywana przez wał i przekładnię wielostopniową poprzez sprzęgło na generator. Czyli generator to jest to, co za naszymi plecami, w sumie najmniejsze urządzenie tutaj, no bo największe to jest ta przekładnia. Tak, dokładnie. I generator tworzy prąd przemienny. Tak. W generatorze wytwarzany jest prąd przemienny o zmiennej częstotliwości i zmiennym napięciu. Przetwarzany jest on w konwerterze, czyli w tej szafie, na prąd stały, który podobnie jest przetwarzany na prąd zmienny o takich parametrach, które są wymagane w sieci. Czyli wszystko dzieje się tutaj. Czyli jeszcze raz, mamy prąd przemienny, jest różna częstotliwość, dlatego że jest różna prędkość wiatru. I Tak. raz szybciej, raz Tak, wolniej dokładnie. się kręci. Czyli z technicznego punktu widzenia jeszcze, jeśli chodzi o tą turbinę, to ile ona energii wytwarza, albo co może zasilić? W skali roku taka turbina może zasilić około 4000 gospodarstw domowych. 4000 gospodarstw domowych podłączone, powiedzmy, w teorii do jednej turbiny. Tak. No i właśnie tutaj też moje pytanie, od czego to zależy? Ile takich turbin jest stawianych w danym miejscu? Czy nie wiem, czy To już determinują warunki przyłączenia do sieci. Przyłączenie do sieci determinuje, ile turbin możemy podłączyć w danym obszarze. To jeszcze do tego dochodzą badania wiatru, które są przeprowadzane dużo wcześniej, przed w ogóle podjęciem całej inwestycji. Okej, czyli to wszystko jest gdzieś tam przemyślane, to nie jest tak, że
Stawiamy gdzie stawiamy, byle się wiało i byle się kręciło. No dobra, to bierzemy się za tą robotę, którą musimy tutaj teraz wykonać. Kolejni technicy do nas windą dojechali, bierzemy się za narzędzia i co? I walczymy z tematem. Dokładnie. W tym momencie przygotowujemy się do pracy. Musimy przejąć kontrolę nad turbiną, uruchomić podsystemy, żeby przygotować bezpieczne miejsce pracy, czyli zablokować rotor, założyć procedurę LOTO i wtedy po dokonaniu tych czynności będziemy mogli sobie już pracować na spokojnie. W tym momencie musimy przystąpić do zablokowania rotoru. To jest podstawowa czynność, którą wykonujemy praktycznie przy każdym wejściu. Ograniczamy w tym momencie ruch biernika, przez co możemy wykonywać bezpiecznie wszystkie prace. Okej, czyli ja sobie podchodzę i mówisz, że co? Że tu coś... W lewą stronę tą wajchę pociągnij. To, no. Tak, i teraz śmiało pompuj. W tym momencie mamy przygotowane bezpieczne miejsce pracy i możemy sobie wejść do huba. To jest miejsce, w którym łopaty są zamocowane do struktury turbiny. W tym momencie będziemy kontrolować ciśnienie w akumulatorach hydraulicznych. No właśnie, wspomniałeś znowu o tym bezpieczeństwie, że wszystko tutaj zabezpieczyliśmy. Też zauważyłem od samego początku, że mocno na to przykuwacie uwagę. Czy tak jest na co dzień, czy tylko pod nagrania? Czy zawsze jest tak, że wszystko musicie przypiąć i tak dbacie o swoje bezpieczeństwo? Zdecydowanie dbamy. Każda turbina wyposażona jest w zestaw ewakuacyjny, tak zwany rescue. Czyli to jest u góry, tak? Ten Tak. cały rescue jest u góry Tak. i widziałem ten dźwig taki do transportu, powiedzmy, narzędzi i tym podobne z zewnątrz, to jest do ewakuacji, tak? Stricte sam dźwig nie, tylko wykorzystujemy punkt kotwiący na tym dźwigu do zamontowania tego urządzenia. Urządzenie podpinamy do tego dźwigu, podpinamy do siebie i ewakuujemy się na dół. Ale już po zewnętrznej stronie. Tak, na zewnątrz turbiny. To jednak wolę jeździć windą. Ewentualnie, My też zdecydowanie będziemy ewentualnie tą drabinką, niż ewakuować się na zewnątrz. Oby jak najrzadziej to było wykorzystywane i potrzebne. Ale widzę, tutaj jest mnóstwo apteczek, gaśnic i tym podobne. Tu jest naprawdę, z tego co widzę, bezpiecznie. Tak? Dbacie o to? Każda turbina jest w to wyposażona, no, ze względu na to, że no nie wiem, wpadnie nam coś do oka, no to mamy płuczkę na miejscu, nie musimy zjeżdżać na dół do samochodu, czy nie wiem, nawet do biura. Możemy zareagować od razu. Ale toalety tutaj nie ma mimo wszystko. No niestety. O to chciałem pytać na samym dole, że trzeba jakoś sobie radzić, tak? Żeby... Niestety, toalety nie ma na turbinie. Ale to co, to zjazd w dół czy z góry? To już zależy od technika, od sytuacji. Dobra, wchodzimy tutaj do tej piasty, ja już więcej o to nie pytam. Jezu, w dziwniejszych miejscach byłem, ale nie... Możesz się złapać tu za Dobra. i się podciągnąć. Czekaj. Czyli jesteśmy w środku, jesteśmy w turbinie, nie, jesteśmy w hubie, w piaście. Co my tutaj mamy, co możemy zauważyć? Tutaj mamy siłowniki, które sterują obrotem łopaty. Cały układ hydrauliczny, akumulatory, które pełnią funkcję też bezpieczeństwa maszyny. No i całą szafę sterowniczą. Czyli te siłowniki sterują kątem łopat, tak? Ale łopaty co, na co dzień się ruszają, czy tylko jak chcemy je zablokować, zatrzymać? Łopaty są ustawione w pozycji powiedzmy 0. Ta pozycja powoduje to, że uzyskujemy ten obrót rotora i gdy chcemy zatrzymać turbinę, łopaty odwracają się 90 stopni do wiatru, przez co ta siła aerodynamiczna nie powstaje i sam rotor zwalnia samoistnie. Też obrót łopaty pełni rolę hamulca. Więc co robimy? Mamy do skontrolowania poziom ciśnienia w tych akumulatorach. Zakres to około 110 bar powinno być. Teraz podłączymy miernik i będziemy wiedzieć. No to działamy. Teraz mamy kolejne zadanie do wykonania. Musimy skontrolować moment dokręcenia tych śrub. Te śruby podtrzymują układ obrotu gondoli. Gondola się obraca w zależności od kierunku wiatru. No właśnie, o to też miałem pytać, bo wiemy już, że łopaty się ruszają, to gondola też. Cały obrót może zrobić, tak? Tak, pełny obrót
360 stopni w jedną bądź w drugą stronę. Ale obraca się już silnikami, tak? Tak, tak. Czyli wiemy skąd wieje wiatr i silniki ustawiają, powiedzmy, Dokładnie. wirnik w tą lub w tą. Okej, to też fajna uwaga. I co? I to jest ten klucz, który sprawdzaliśmy na Tak, samym początku, dokładnie. czy Ja on już jest go- ustawiony? tak. I teraz ustawiamy te śruby. Tak, ja już go przygotowałem, jak odpowiedni moment i po prostu może pokażę Ci No, jak dawaj. pierwsze dwie, kolejne będziesz Ty robił. I zawsze działacie w dwójkę, tak? Zawsze Tak. przyjeżdżacie na taką turbinę w dwójkę? Tak. Minimum jesteśmy we dwójkę. Czasami jak jest większa praca, no to nawet jest nas 6, ale to już w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy. No ale co tu jeszcze można, znaczy co tu można? Chciałem zapytać, co tu jeszcze można serwisować, ale chyba wszystko, nie? No bo tu jest tyle elementów. Tak, no taki serwis roczny polega na tym, że zaglądamy wszędzie, gdzie się da. Sprawdzamy wszystkie komponenty, czy coś nie jest uszkodzone, czy coś nie wymaga naprawy. Uzupełniamy smary, sprawdzamy poziom oleju w przekładni. No najciekawsze, znaczy z jednej strony najciekawsze, a z drugiej najtrudniejsze w tej pracy jest to, że wszystko, a w sumie 95% prac, które się tu wykonuje u góry, nie? No bo tam na dole no to dwa urządzenia. Tak, tam nie ma nic praktycznie do pracy. Musimy zawsze być przygotowani na to, że wjeżdżamy do góry. Tak naprawdę na tym ta praca polega, na tej pracy w gondoli. Bo tu jest serce maszyny, są wszystkie urządzenia. To też śmiało możecie widzowie pisać, tak jak wcześniej pytałem, czy byście się do takiej roboty nadawali i czy dla was są te same plusy, co dla Maćka, bo jak Maciek tutaj pracuje, to znaczy, że tych plusów znalazł więcej niż minusów, więc śmiało możecie to sobie wypisać w komentarzach. My dokręcamy te nakrętki, te śruby. I co, jeszcze popatrzymy u góry? No i będziemy finalizować naszą dzisiejszą robotę. Lekko nie jest, a później trzeba jeszcze na dół zjechać. Maciek, zjechaliśmy już na dół, powoli będziemy podsumowywać ten odcinek. Dowiedzieliśmy się, jak ta turbina wygląda od środka, jak produkuje energię. Wiemy, że tym grubym przewodem ta energia już idzie do sieci, czyli dzięki takim turbinom wy, drodzy widzowie, możecie oglądać kanał do roboty na swoich telewizorach, laptopach i tym podobne, smartfonach, jak je podładujecie energią elektryczną. A jeśli chodzi już o takiego technika, pracę technika, jak dzisiaj pokazaliśmy, to zarobki od czego zależą? Zarobki zależą tak naprawdę od lat spędzonych na turbinie. Wraz z wzrostem doświadczenia nabywamy dodatkowych umiejętności, które pozwalają nam wykonywać bardziej złożone prace. Czyli jak pilot samolotu, że wylatane godziny, to tutaj też przepracowane godziny można tak powiedzieć, na turbinie. tak. Okej, i jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o kasę? Zaczynamy tak naprawdę od poziomu wyższego niż jakiś elektryk w lokalnym zakładzie, a później jest tylko lepiej. Okej, czyli co jakiś czas, co roku jest jakiś rozwój finansowy, tak? U nas w firmie mamy 5 stopni zaszeregowania i wraz z nabywanym doświadczeniem, szkoleniami odbytymi progres idzie w górę i możemy zdobywać kolejne poziomy. No właśnie, no te szkolenia też miałem pytać, czy jesteście co jakiś czas wysyłani na szkolenia, czy też szkoleni w zależności od nowych, nie wiem, instalacji, nowych turbin? Tak, jeśli jakaś nowa platforma wchodzi, to cała kadra jest przeszkolona na tych nowych turbinach, a takie wstępne szkolenie trwa nawet już miesiąc czasu. Dopiero wtedy taki technik może podjechać do turbiny i pracuje w zespole 3-osobowym pod naszą opieką doświadczonych techników przez nawet pół roku. Wtedy pracuje już w zespole 2-osobowym pod nadzorem kierującego i ten go wdraża przez rok czasu, dopóki on będzie mógł stworzyć swój zespół. Okej, czyli kupa pracy, żeby w ogóle zacząć już tą pracę właściwą. Miesiąc czasu szkolenia, czyli to, co ja dzisiaj razem z widzami przeszedłem przez cały dzień pracy w realu, uczymy się przez miesiąc, żeby móc w ogóle do tej turbiny wejść, pracować już na górze. Dokładnie. Okej, czyli dużo cennych informacji. Widzowie, śmiało możecie napisać w komentarzu, jak uważacie, czy ta praca ma więcej plusów czy minusów, to co cały czas wspominam, bo dla każdego co innego będzie plusem, co innego minusem. Mi się podoba, choć wysokość nie jestem do niej przyzwyczajony. Praca w trasie, czyli praca takiego serwisanta dojeżdżającego do turbin, dla mnie też jest plusem, bo nie lubię siedzieć na miejscu, lubię się gdzieś poruszać i coś robić ciekawego. Tutaj jest też fajne, bo jest mocno rozwojowa ta praca, bo cały czas ta energetyka idzie do przodu, czyli co chwilę jakieś nowe rozwiązania, nowe turbiny na pewno i coraz większe pojawiają się w Polsce. Słyszałem też o jakichś wielkich turbinach na morzach, to też będzie gdzieś tam instalowane. Tak, to już najbliższe lata będziemy budować pierwsze farmy na morzu.
O, Bałtyku. więc To cały też czas- jest potężne pole do popisu. Więc tam nie trzeba będzie dojeżdżać, a trzeba będzie jeszcze dopłynąć, nie? A może dolecieć helikopterem, nie wiadomo. Też tak można. Też tak można, czyli wtedy nie trzeba będzie już wjeżdżać windą. Napiszcie w komentarzu też, czego się dowiedzieliście o tym zawodzie, czego wcześniej nie wiedzieliście, albo czego się dowiedzieliście o tych turbinach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał do roboty, żebym mógł jeszcze tworzyć takie fajne filmy, jak dzisiaj pokazałem na tym kanale. Piszcie komentarze, ja Tobie dziękuję bardzo. I co? I widzimy się w kolejnym materiale. Oglądajcie kanał do roboty. Dzięki.